Jeżeli neolityczni budowniczowie byli w stanie manipulować przebiegiem naturalnych pól elektromagnetycznych za pomocą konstrukcji z wielkich kamieni, pozostaje pytanie, jaki cel im w tym przyświecał. Jednej z odpowiedzi dostarcza szyszynka. Ten znajdujący się w mózgu gruczoł odpowiada m.in. za produkcję melatoniny, która reguluje np. rytm dobowy i pracę układu odpornościowego. Szyszynka produkuje też niewielkie ilości dimetylotryptaminy, ekstremalnie mocnej substancji halucynogennej. Ponadto udowodniono, że gruczoł ten wzmaga swoją aktywność podczas stanów głębokiej modlitwy i medytacji. Ważniejszym z punktu widzenia tej pracy jest jednak fakt, że szyszynka jest czuła na zmiany pola elektromagnetycznego. W świecie o niskim szumie magnetycznym megalityczne kręgi mogły zatem pełnić funkcje stricte religijne, jako przestrzenie fizycznie stymulujące doznania natury metafizycznej. Istnieje jednak jeszcze jeden, dużo bardziej praktyczny efekt działania tych pól. W latach 80. XX wieku biofizyk William Levengood przeprowadził serię badań nad elektrofizjologią nasion roślin. Okazało się, że ziarna poddane czasowemu działaniu pola elektromagnetycznego dawały bardziej wydajne plony. Szybciej kiełkowały, szybciej dojrzewały oraz były dużo bardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe i szkodniki. Co najważniejsze, ziarna te dawały też więcej owoców na metr kwadratowy uprawy. W tym samym okresie, niezależnie od Levengooda, zjawisko to było badane przez Guido Ebnera i Heinza Schürcha. Pracujący dla niemieckiego koncernu żywieniowego naukowcy odkryli, że ziarna kukurydzy poddane oddziaływaniu pola elektromagnetycznego zamiast jednej kolby rodziły ich do 12. Z kolei napromieniowane ikry pstrąga dawały osobniki średnio o 1/3 większe i bardziej mięsiste. Niestety, produkujący chemiczne nawozy i rośliny GMO zleceniodawcy nie byli zainteresowani rozwijaniem tej idei i skutecznie wstrzymali rozwój dalszych badań. Nowe naukowe opracowania problemu magnetycznego wzmacniania nasion zaczynają powstawać dopiero teraz, po wygaśnięciu praw patentowych niemieckiego koncernu na 40 lat po pierwszych publikacjach w tej dziedzinie. Jak przekonuje John Burke w swojej książce Seed of Knowledge – Stones of Plenty, technologia oparta właśnie na tym zjawisku biofizycznym musiała być bezpośrednim powodem powstania kultury megalitycznej. W wielu kurhanach i innych stanowiskach neolitycznych, takich jak Hambleton Hill, odnajdywane są zmłócone i oczyszczone ziarna. Odkopywana ceramika i inne wyroby rzemieślnicze sugerują, że często były one przynoszone z odległych miejsc. Wiadomym jest, że aby dotrzeć do Karnak czy Stonehenge, ludzie pokonywali nieraz setki kilometrów. W czasach swojej świetności były to ośrodki, które przyjmowały po kilka tysięcy osób miesięcznie. Wzbogacanie swoich ziaren przed zasiewem wydaje się być solidnym motywem dla odbywania tak długich pielgrzymek przez członków kultury rolniczo-hodowlanej. Z biegiem pokoleń liczba podróżnych do tego typu miejsc musiała wzrastać. Zdolności produkcyjne niewielkich początkowo komór w kurhanach najwyraźniej przestawały wystarczać. Stopniowo dochodzono więc do nowych rozwiązań w ramach tej technologii.